Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem porozmawiamy o Bretonii, co warto o niej wiedzieć i o tym, że mają najlepszą kawalerię, którą potem też pokażę. Jeśli chodzi o Bretonię, zacznijmy po kolei. Bretonia wzoruje się na tym, że ma coś takiego jak rycerskość. Zdobywamy na przykład za walki, za bohaterów. Każdy bohater daje plus 4 punkty każdej turze. Plus dodatkowo zadane budynki. Za jakie budynki? Przejdźmy do budynków, już wam pokażę po kolei. Tu mamy stolicę Lwiego Serca. Mamy takie unikatowe budynki jak na przykład plac turniejowy, który daje doświadczenie dla jazdy konnej. To jest bardzo dobry budynek, plus 2 do wszystkich doświadczeń. Dodatkowo daje bardzo dużo przychodu. To jest główny budynek, który na pewno musisz wybudować w stolicy, jeśli grasz Lwiem Sercem. Rycerskość plus 20 na turę. Tak samo mamy jak coś takiego jak opactwo towarzyszy Grala, plus 50 do rycerskości na turę, więc to też jest bardzo dużo. Z tego co mi się wydaje, poboczne budynki chyba nie dają rycerskości, ale już patrzę. Nie, na pewno nie dają. Ok. Czyli po prostu za walkę, za bohaterów, dodatkowo za unikatowe budynki w różnych stolicach. Chyba stolicach, ale jeszcze też pamiętam, że w niektórych osadach chyba też można dostać takie budynki, ale to już mniejsza o to. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, mamy coś takiego jak gospodarska na chłopskim rozum. O co w tym chodzi? Tu masz ilość slotów, ile możesz rekrutować piechurów, czyli piechoty. Czy jak damy sobie, zrekrutujemy sobie gościa. Widzisz, tutaj też masz napisane rycerskość plus 4 na turę. I jak wtedy sobie on zacznie rekrutować, to jest piechota, to jest zwykła po prostu armia. I ty możesz zrekrutować 134 maksymalnie. Dlaczego? Bo jak będziesz miał powyżej 134, to utrzymanie dla na przykład hołoty, czy tam utrzymanie dla wszystkich oddziałów nie będących rycerzami będzie ci spadać i twoje farmy będą mniej wydajne, więc to jest bardzo ważna informacja. Bez tego tak naprawdę możesz bardzo szybko przegrać Bretonią. A jeśli chodzi jeszcze o budynki i jednostki, to przejdźmy po kolei, bo to są też bardzo ważne tematy. Bretonia jest bardzo skomplikowaną frakcją. Na początku bardzo trudną, ale później jest bardzo łatwo. Więc przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o budynki, wiadomo, budujemy budynki do dochodu, budynki unikatowe i najlepiej z tego, co mi się wydaje, gospodarstwo ziemskie. Jeśli chodzi o gospodarstwo ziemskie, czyli o jakieś role, czy tam farmy, budujemy po prostu pola, potem młyn, bo też zwiększa nam możliwości werbunkowe plus rozwój, plus przychody z farmy, czyli z tego. O co z tym chodzi? Nie możesz na przykład zrobić coś takiego jak przędzalni, czyli do przemysłu. Po prostu wybierasz jedną ścieżkę, albo farma, albo przemysł. Dlaczego? Bo one po prostu mają minusowe debuffy dla swojego regionu. Więc w danym regionie budujesz tylko na przykład, tak jak zobaczysz sobie tutaj, tu jest do farmy, tu jest do farmy. Bo jeśli kupiłbym na przykład to, no to automatycznie będę miał minus przychód do farmy, więc sobie zepsuję przychód. Jeśli chodzi o ważne jeszcze budynki, to jest dosyć dobry budynek, ale ja osobiście go nie budowałem. On daje do rozwoju i tempo uzupełnienia strat. Bretonia nie ma za bardzo bonusów do uzupełniania strat, więc bardzo ciężko jest z czasem zregnięciem tej armii. Ale mimo wszystko mają dosyć duży współczynnik regania armii, jeśli chodzi na przykład o konnicę na swoim terenie. Więc to jest tak mało wymagany budynek. Jeśli chodzi na przykład o garnizony, jeśli grasz Lwiem Sercem, to warto go zbudować, bo tutaj masz przykładowo Belacora, który będzie ci non-stop tu najeżdżał. Ja na przykład bardzo szybko rozbudowałem główne budynki te stolicy. Dlaczego? No bo dają po prostu dużo armii, której po prostu oni obronią sobie cały garnizon, bo tutaj masz garnizon, masz jazdę rycerze Grala, tak samo masz rycerze Królestwa, no bardzo mocne jednostki, masz dobrą piechotę, jeszcze trebeuszety, więc wydaje mi się, że dosyć dobrze. Jeśli chodzi o same armie, najlepiej budować tak naprawdę te dwa budynki, to są takie najważniejsze budynki, bo tu masz do piechoty i otrzymujesz piesi giermkowie. Najlepsza piechota z... Znaczy wydaje mi się na pewno, że to jest najlepsza piechota z Bretonii. Bo są jeszcze coś takiego jak zbrojni pielgrzymi, ale to jest bardzo słaba piechota. Więc to jest najlepsza piechota, więc najlepiej też robić w armiach. Potem też ci pokażę, jak wyglądają przykładowo moje armie. Więc to na pewno budujesz. Na pewno budujesz konnicę, no bo Bretonia słoni z konnicy, bo mają najlepszą w całej chyba grze. Tak samo na przykład rycerze Grala, to jest najpotężniejsza chyba jednostka konna. Są jeszcze tak naprawdę strażnicy Grala, też bardzo mocna jednostka, porównując statystyki, no na pewno dyscypliną gdzieś tam przebijają, plus co oni tu mają więcej? No dyscyplina i siła broni.
ale mają za to mniej szarży, oni bardziej defensywnie, a ci bardziej wbijają się w jednostki. Tak samo jeśli chodzi o na przykład jednostki latające, mają bardzo dobrych rycerzy na Pegazach, czy na przykład królewscy rycerzy na hipogryfach. To jest bardzo wysokotierowa jednostka, bardzo mocna jednostka, więc bardzo dobrze się sprawdzają na przykład na bohaterów, tak samo na przykład strzelców, czy tam jakąś artylerię, więc to zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o na przykład artylerię, mają taką dosyć dobrą, ale nie jest to jakaś wybitna artyleria, więc ja osobiście do armii tego nie dodaję. Można się tam trochę tym pobawić w jakiejś tam walce, więc jeśli chodzi o automat, słabo też to potem liczy, więc lepiej na przykład mieć taką jednostkę, czy tam Pegazów, czy na przykład kawalerii, bo się lepiej spisze. Ale tak jak mówiłem o tych rycerzach gralach, to jest dosyć dobrzy, ale wydaje mi się, że no też budynek to jest 5-tierowy, więc to też już dopiero w późniejszym etapie gry. Jeśli chodzi o budynki, to wydaje mi się, że wszystko jest poruszone. Teraz o armii. Tu musimy trochę bardziej usiąść i pomyśleć. Dlaczego? Jeśli chodzi o armię, możesz też sobie zobaczyć mojego wcześniejszego live'a z Bretoniem, zobaczysz przebieg ekonomii i tak samo rekrutowania jednostek. W Bretonie ma coś takiego, że jeśli wbijesz, jak dobrze mi się wydaje, jak dobrze zaobserwowałem, wbijesz jakiś poziom rycerstwa, automatycznie utrzymanie kawalerii jest znacznie mniejsze. Jak sobie zobaczysz, to rycerze Grala, na przykład utrzymanie ich jest bardzo duże. Dlaczego? Bo to możesz chyba rekrutować tylko na głównym lordzie, bo to jest taka jednostka unikatowa. I na przykład utrzymanie zwykłej armii, no wyjdzie cię krocie. Jest to najpotężniejsza jazda konna, jaka jest w ogóle w grze, z moich informacji. Jeśli chodzi na przykład o inne jednostki, gdy masz już wbity duży poziom rycerstwa, automatycznie te jednostki są tańsze, więc wtedy budujesz sobie najlepiej całą armię na przykład tej konnicy, ewentualnie możesz sobie dołożyć jakieś tam petgazy i tak samo dokładamy wtedy na przykład piesi-gębkowie. Piesi-gębkowie to są najlepsza piechota z Bretonii, więc ich tylko dawaj do jednostek. I tak samo kawalerię. Najlepiej dawać sobie tych rycerzy królestwa, bo ich rekrutujesz w jedną turę, więc też dużo możesz tego zrekrutować. I tak samo potem, jeśli chodzi coś takiego, możesz sobie zmieszać i dodać na przykład 2 chociaż takich rycerzy Grala, bo oni są bardzo wytrzymali, więc to jest jednostka, która na pewno nie będzie padać szybko na automacie i będzie bardzo szybko levelować. Tym bardziej, że bardzo będzie podbijać ci też te statystyki na automatach. Więc takie armie najlepiej warto zrobić. Jeśli chodzi o przebieg moich armii, no to tutaj mamy przykładowo 4 rycerzy Grali i samą konnicę. I to jest armia, której nie da się po prostu zatrzymać. Czy jaszczurki, czy Tenesz, czy ktokolwiek, czy na przykład nawet, nie wiem, tutaj był Kemri, czy Królowie Grobowców, no padali na automacie. Ale też automat bardzo ciężko potem liczy, jeśli ktoś ma dużo włóczników, halabardzistów. No i zobacz sobie, jakie ma bonusy w ogóle ta jednostka. No wszędzie prawie 100 są same, więc dosyć mocno. Tak samo ci też mega bardzo dobrze wychodzą. Bo jeśli chodzi o samą Bretonię, oni mają bardzo dużo bonusów w technologii, czy tam u lordów. Jeśli chodzi o pancerz do jednostek, przejdźmy sobie na sekundkę. Mamy coś takiego jak na przykład obrońcy królestwa, plus 12 dla błędnych rycerzy, plus obrona zwarciu, no bardzo dużo tego jest z dodatków. Tak samo na przykład do piechoty mega dobre dodatki, utrzymać pozycję to podnosi wtedy morale plus pancerz, zbiórka. Tak samo na przykład jeszcze jeśli chodzi o jakieś, co tutaj było? Nie było tu już nic więcej. Jeszcze tutaj mamy coś takiego jak potomek Groflina, czyli plus dla błędnych rycerzy damage, plus szarża. No i jeśli tak sobie ułożysz wtedy bohatera, czyli przejdźmy po kolei, najlepiej jest sobie ustawić na przykład nagły atak, bo wtedy na przykład posiłki nie przyjdą, a mniejsze straty ponosisz na automacie. Na pewno jakieś przeczucie, nie przeczucie, ale najlepiej chyba wydaje mi się iść na początek w czerwone. Na pewno iść potomek Grolfina, czyli po prostu do konnicy bonusy. I tak samo strażnicy pani, jeśli robisz na przykład jeźdźców latających, czy tam na hipogryfach, czy na pegazach. No i potem te bonusy obrońcy królestwa i tak samo utrzymać pozycję, kodeks rycerski, bo bardzo dużo ci podnosi. I tak samo jakieś tu już masz unikatowe, to jest zależne też od lorda, ale na przykład punkty zdrowia, jakiś pancerz, żeby twój bohater też był bardzo wytrzymały, no bo to jest bardzo ważne. No i trochę siły ataku, więc w bohaterze tyle. Wejdźmy jeszcze na pobocznych bohaterów. Tu mamy na tej samej zasadzie, ja na przykład robię coś takiego też jak czciciele Grala, jeśli robię na przykład piechotę, no to akurat nie ma piechoty, ale tutaj przykładowo jak jest piechota, która dobrze sobie też radzi,
Też dostają dużo bonusów, mają więcej pancerza, mają więcej dyscypliny, więc też jest to duży plus dla nich. Jeśli chodzi o te budowanie armii, no to na pewno piesi giermkowie plus konnica. Tu akurat mam trebuszety, ale po prostu tak się złożyło. Też wtedy łatwiej jest oblegać i możesz na automacie wygrywać walki nie oblegając tego, bo jeśli nie masz żadnej gdzieś tam jednostki, która chyba to jest, jak dobrze pamiętam, potwory, artyleria, no to wtedy nie możesz podbić takiej jakby głównej stolicy na jednej turze, tylko musisz ją oblegać, a jeśli posiadasz te jednostki, to nie musisz ich oblegać. Ważną rzeczą jeszcze jest to, że jeśli chodzi o warunki zwycięstwa, musisz pokonać, znaczy musisz mieć taką bitwę, czyli ukończ ostatnią bitwę błędnej wojny. Jeśli to ukończysz, to możesz wtedy skończyć kampanię. A żeby się zaczął ten scenariusz, mogłeś mieć tą bitwę, musisz wbić, jak dobrze pamiętam, 8000 punktów rycerstwa. No i wtedy automatycznie dostajesz 2000 za zrobienie tej misji. Gdzieś tą misję tutaj miałem. O, wtedy dostajesz 2000 punktów. Nie wiem, czy to zawsze walka z chaosem, ale wydaje mi się pewnie, że tak. No bo oni są jakby tacy pozytywni, święci w ogóle, więc walczą z nieświętymi. Jeśli chodzi o technologię, bo tylko to nam zostało i jeszcze potem porównamy troszkę jeszcze bohaterów. Przejdźmy do technologii. Ona jest tutaj dosyć ładnie rozłożona. Dlaczego? Jeśli chodzi o kodeks rycerski, czyli główną rzecz, tutaj mamy w większości do dyplomacji. Tutaj mamy dyplomację z na przykład krasnoludami, krainami, kislewami, imperium, królowe grobowców. Dolna rzecz to jest tak naprawdę do damage'a przeciwko walki danym frakcjom, czyli na przykład norska, zielonoskórzy, królowie grobowców. Kolejne mamy gospodarkę, jakby dwa rodzaje. Pierwsza gospodarka u góry jest też do damage'a do niektórych jednostek, plus opłaty handlowe, rekrutacja, kontrola, rycersko i coś tak dalej, i tak dalej. A kolejne mamy na przykład coś takiego jak ulepszone konstrukcje, czyli tutaj mamy u góry pole, na dole mamy przemysł. Bardzo ważna rzecz, przejdź sobie na pewno, zrób sobie jak najszybciej magazyny siana podkuwaczy, bo tutaj masz 10 prędkości do konnicy. Tak samo musisz zrobić sobie jeszcze ten piec ulepszony hutniczy. I tu mamy coś takiego jak kaptury do kropierzy, czyli szarża plus dyscyplina do rycerzy. Dodatkowo przychody z przemysłu plus 15%, plus 8% dla rycerzy pancerza. A tutaj jeszcze plus 12 siły broni dla wszystkich takich jednostek, których gdzieś tam się grywa. Więc to są takie najważniejsze rzeczy. Ja nawet nie zdążyłem tego odblokować, bo skończyłem kampanię. Więc jeśli chodzi o technologię, dosyć dobrze to jest wytłumaczone, bardzo fajnie jest to podzielone. Ja na przykład na początku robiłem dekrety Bretonii, potem gdzieś tam jeszcze konstrukcje, żeby dążyć do tego drzewka. No i troszkę tutaj jeszcze widzicie, że też jest parę punktów wydanych. Jeśli chodzi o Bretonię, wydaje mi się, że to jest wszystko. Jeszcze zaraz przejdziemy do bohaterów, ale tu musimy zrobić delikatne cięcie. Jeśli chodzi o bohaterów, no to mamy Lwie Serce, czyli ten, co teraz grałem, gdzie też widziałeś, jaka mapa wygląda. Jest Alberic Bordelux, czy jak on tam się nazywa. On zaczyna na trochę takim kijowym skrawku. Jeszcze pokażę wam, o tutaj zaczyna ten Lwie Serce. On zaczyna na takim kijowym skrawku z tego względu, że to jest jakby taka wyspa jaszczuroludzi. Z jaszczurek jest tam bardzo dużo. Są też skaweni, są wampiry. No i to jest chyba Imperium, no teraz jest tu Kataj. On ma dosyć fajną też kampanię, więc warto też nim gdzieś tam zagrać. Jeśli chodzi o bonusy, on ma doświadczenie do błędnych rycerzy jako efekt fracji. Wpływy sportów, więc najlepiej sobie gdzieś zabierać wszystkie lokacje sportów. Czas budowania werbunku rycerzy to też spoko. A niewrażliwość na wyczerpaniu na otwartym morzu to jest taki dosyć podróżnik. Jest bardzo fajny też lord. Bardzo polecam. No Lwie Serce, jeśli chodzi o bonusy, no to tu jest na przykład dyscyplina podczas walki z wojownikami chaosu, no bo my w sumie graniczymy prawie tam z chaosem na początku, bo tutaj jest ten Belakor, który nas gdzieś tam będzie atakował. No i plus zasięg na kampanii, no takie efekty nawet ok. Nie są jakieś mega, ale jest ok. Jeśli chodzi o czarodziejkę, jak ona się Feja nazywa, zaczyna trochę niżej od Króla Bretonii, ani gdzieś bardzo blisko wszyscy siebie tam zaczynają. Ona ma tempo uzupełniania strat plus 15% jako efekt frakcji, to jest bardzo dobre. Armię też ma dosyć fajną. No ale jeśli chodzi o efekty Lorda, no szału szczerze powiedziawszy tutaj nie ma. Więc tak średnio do polecenia. Jeszcze tutaj jeśli chodzi o porównanie armii, no armię najlepszą ma... Ciężko stwierdzić kto, każdy ma dosyć dobrą armię. No każdy ma dosyć dobrą, więc w miarę wyrównane. Jeśli chodzi o ostatniego Lorda, Repens de Low Noise, czy jak tam się nazywa,
Ona zaczyna na pustyni, czyli walczy z koralami grobowców. Dodatkowo ma tutaj Korna plus orków. No i jeszcze Saratosa, piraci nad nią są. Więc to są takie frakcje, gdzie dzieci będziemy się z nimi pojedynkowali. Jeśli chodzi o samego bohatera, ona ma stosunki z wampirami w ogóle, czy tam hrabiami królowych grobowców na minusie, więc dlatego się tam będą lali ostro. Utrzymanie plus minus 50 dla wcielonych bohaterów, czyli bardzo dużo bohaterów warto do niej ładować. Kontrola plus 3 to też jest dosyć dobre, jeśli chodzi o wyższy poziom trudności. Jeśli chodzi o efekty Lorda, rycerskość plus 4, czyli w sumie standard. To jest dosyć dobry buff, aura gniewu pani, bo da dużo oślepia, plus jeszcze obronność, zwarciu, atak plus celność, więc na bohaterów takich mocniejszej jednostki bardzo dobrze się to sprawdza. Ale bohater jakiś taki szałowy nie jest. Jeśli chodzi, kim bym najlepiej zagrał, to albo Lwie Serce, albo Alberic, bo mają dosyć ciekawych wrogów, bo ten walczy z wampirami, z chaosem, z orkami, a ten walczy na przykład z jaszczurologiami, czy tam wampirami. Tak samo jeszcze chyba jest jedna frakcja z Kawenów, czy tam dwie. Dosyć ciekawie tam ma. To są takie moje dwa typy najciekawsze. Więc wydaje mi się, że o Bretonii tyle. Wydaje mi się, że poradnik też był dosyć ciekawy. Dużo informacji, ważnych informacji. Jeszcze takie delikatne podsumowanie. Pamiętaj, żeby budować jak najwięcej farmy plus młynów, żeby też mieć szybsze możliwości rekrutujące plus więcej kasy. Nie rekrutuj na początku samej kawalerii, bo będziesz mieć debuff do nich, do rekrutacji, do wartości. Na głównym lordzie rekrutuj lewlejcie kawalerii, bo oni wtedy nie mają debuffa. I potem jak wbijesz więcej poziomu rycerskości, możesz rekrutować sobie jazdę konną i nie będziesz mieć tylko dużego utrzymania. Tylko rycerzy Grala nie możesz rekrutować na pobocznych bohaterach, bo tam i tak będzie debuff, i tak będzie debuff. Więc wydaje mi się, że to tyle. Dzięki za oglądanie, zostaw suba, lajka i do następnego. Cześć!